74 rok przed naszą erą, Azja Mniejsza. Dwie wrogie sobie armie wstrzymują atak na widok ogromnego, srebrzysto-złotego obiektu na niebie. 1561 rok, Norymberga. Mieszkańcy w panice obserwują gigantyczną, podniebną bitwę niezidentyfikowanych obiektów płonących nad miastem. 1896 rok. Tajemnicze sterowce z reflektorami przecinają nocne niebo nad Ameryką. Przed wynalezieniem samolotu. 1944 rok, środek II wojny światowej. Piloci wojskowi zgłaszają nocne obserwacje świecących kul, które całkowicie ignorują prawa fizyki. I wreszcie maj 2026 roku. Administracja Trumpa odtajnia archiwum Pursuit, a opinia publiczna dostaje kilka gigabajtów wojskowych nagrań i raportów z całego świata. Zmieniają się epoki, technologia i rządy, ale wzorzec od tysięcy lat pozostaje dokładnie taki sam. Pytanie nie brzmi, czy to zjawisko jest prawdziwe, tylko z czym właściwie mamy do czynienia. Dawne niebo. Na ścianach wielu kościołów i klasztorów możemy dostrzec obrazy, na których pojawiają się dziwne kształty na niebie. Przykładowo fresk z 1350 roku znajdujący się w klasztorze Wysoki Deczani w Kosowie, ukazujący scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, zawiera dwa elementy, które wydają się interesujące. Mianowicie dwa obiekty, w których wnętrzu znajdują się dwie postaci. Również na XV-wiecznych włoskich malowidłach scenom religijnym towarzyszą formy w kształcie dysku. Oczywiście są to jedynie ilustracje, na których mogło znaleźć się tak naprawdę wszystko. Zastanawiające jest natomiast, co było inspiracją dla ich twórców. W 2018 roku przed naszą erą, kiedy Hannibal przeprowadzał wojska przez Alpy, żeby ruszyć na Rzym, nad miastem pojawiły się obiekty, które kronikarze opisali jako statki poruszające się między chmurami. Nie wiemy, co dokładnie widzieli mieszkańcy Rzymu, ale najwyraźniej ta obserwacja była na tyle istotna, że wiedza o niej przetrwała do dziś. Ponad 100 lat później, w 74 roku przed naszą erą, wojska rzymskie pod dowództwem Luculusa stanęły w Azji Mniejszej naprzeciwko armii Mitrydatesa. Obie strony były już gotowe do ataku, kiedy na niebie między dwiema armiami pojawił się obiekt opisany przez świadków jako ogromny, srebrzysto-złoty w kształcie dzbana albo beczki. Żołnierze po obu stronach zamarli, a bitwa nie doszła do skutku. Wiemy o tym zdarzeniu, bo ponad 100 lat później opisał je grecki historyk Plutarch, bazując na starszych przekazach. 14 kwietnia 1561 roku mieszkańcy Norymbergi mieli być świadkami czegoś, co drukarz Hans Wolf Glaser opisał jako wielką bitwę na niebie. Nad miastem pojawiły się dziesiątki dziwnych obiektów. Kule, krzyże i rury, które latały i zderzały się ze sobą. To zjawisko trwało godzinę, po czym nad miastem zawisł ogromny czarny kształt przypominający włócznie, a część obiektów, które wcześniej znajdowała się na niebie, spadła na ziemię i spłonęła. Glaser nie był malarzem, był wydawcą ówczesnych ulotek informacyjnych, pierwowzorów dzisiejszych gazet. Opublikował drzeworyt nie jako ilustrację religijną, ale jako zapis obserwacji, którą chciał przekazać światu. Oryginał przetrwał do dziś i znajduje się w archiwum Zentralbibliothek w Zurychu. Przez prawie 400 lat leżał zapomniany w archiwach, aż w 1958 roku Carl Jung odnalazł go i opisał w książce Flying Saucer – A Modern Myth of Things Seen in the Skies. 104 lata później, w 1665 roku, rybacy w pobliżu Starsundu w Niemczech byli świadkami bitwy na niebie nad Bałtykiem. Obserwowali obiekty, które zderzały się ze sobą i gwałtownie zmieniały kurs. Kiedy spektakl się skończył, ujrzeli ciemny, okrągły obiekt wiszący nieruchomo nad wodą. Naprawdę trudno zignorować podobieństwo do wydarzeń nad Norymbergą. Jak widzisz, obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających sięgają starożytności, a może nawet dalej. Zmienia się język, ale wzorzec pozostaje ten sam. Tak uważa Jacques Vallée, francuski astronom i informatyk, który w XX wieku zaczął systematycznie katalogować relacje o niezidentyfikowanych obiektach latających, pochodzące z różnych kultur i z różnych okresów. Dla Vallée ta ciągłość nie była jedynie ciekawostką, ale realną zagadką, którą przez większość swojego życia próbował rozwikłać.
Sterowce. Listopad 1896 roku nad nocnym, kalifornijskim niebem przelatuje podłużny kształt, do którego przytwierdzony jest reflektor. Następnie podobny obiekt zostaje zaobserwowany w Oregonie, Nebrasce i Kansas. Gazety w całych Stanach Zjednoczonych drukują zeznania świadków, którzy widzieli to samo. Podłużny obiekt z reflektorem i śmigłami, poruszający się zbyt sprawnie jak na jakikolwiek znany pojazd powietrzny tamtej epoki. Obserwacje trwały miesiącami, setki relacji, dziesiątki gazet, no i kilkanaście stanów. Niektórzy świadkowie twierdzili nawet, że widzieli pilotów. Te relacje wywołały w tamtych czasach niemałe poruszenie. Ludzie byli mocno zafascynowani tematem latających maszyn. W laboratoriach pracowano nad pierwszymi prototypami sterowców, a Juliusz Verne pisał o latających maszynach od lat. Dlatego, kiedy na niebie pojawił się latający obiekt, ludzie opisywali go słowami, które są im najbliższe. Niemal od razu pojawiły się dwie hipotezy. Pierwsza zakładała, że gdzieś w Ameryce pracuje wynalazca, który skonstruował maszynę latającą, ale jeszcze się nie ujawnił. Druga hipoteza zakładała, że wszystko było albo pomyłką, albo żartem. Żadne wyjaśnienie nie rozwiązało tej zagadki, bo żaden tajemniczy wynalazca nigdy się nie pojawił. A jeśli byłby to żart, to jeden z lepiej zorganizowanych w historii świata. Skandynawia, lata 1933-34. Wojska szwedzkie, fińskie i norweskie zaczynają rejestrować w ich przestrzeni powietrznej coś, czego nie potrafią wyjaśnić. Nad strefami militarnymi pojawiają się nieznane samoloty, latające w warunkach, w których żadna znana im maszyna nie powinna była operować. Podczas burz, śnieżyc, no i w nocy. Te maszyny nie miały nawet sygnałów identyfikacyjnych. Lotnictwo szwedzkie wysłało swoich pilotów, aby przechwycili te niezidentyfikowane obiekty, ale bez sukcesu. Nieznany statek powietrzny nad strefą militarną nie był omenem czy znakiem z niebios, tylko potencjalnym zwiadem obcego mocarstwa. Skandynawowie zachodzili w głowę, z jakiej technologii korzysta ich potencjalny wróg. Spekulowali, że to Sowieci albo Niemcy, testujący coś, o czym nikt jeszcze nie ma nawet pojęcia. Żadne dochodzenie nie przyniosło rozstrzygnięcia tej zagadki i te regularne incydenty powtarzały się przez kilka miesięcy, aż nagle wszystko ustało. Ale nie na długo, bo kilka lat później wybucha II wojna światowa. Jest rok 1944. Nad Europą i Pacyfikiem toczy się wojna powietrzna na skalę, której historia jeszcze nigdy nie widziała. Dziesiątki tysięcy samolotów, setki misji dziennie, radary, nasłuch, wywiad. Każdy obiekt przybywający na niebie jest tam z konkretnego powodu, ale piloci po obu stronach konfliktu zaczęli zgłaszać nietypowe incydenty. W listopadzie 1944 roku pilot Edward Schluter, obserwator radarowy Donald J. Myers i oficer wywiadu Fred Ringwald z 415 Dywizjonu Myśliwców Nocnych lecieli wzdłuż rzeki Ren na północ od Strasburga. Po lewej stronie, nieopodal skrzydła samolotu, dostrzegli od 8 do 10 jasnych, pomarańczowych świateł poruszających się z dużą prędkością. Radar pokładowy nie zarejestrował niczego. Kontrola naziemna również. Małe świecące obiekty, pomarańczowe, czerwone, czasem białe, leciały obok samolotów, utrzymywały taką samą prędkość i kurs. Ich zachowanie nie było agresywne, po prostu leciały obok. Co ciekawe, wywiad aliantów myślał, że to tajna broń Niemców, a z kolei wywiad niemiecki uważał, że jest to tajna broń aliantów. Żadna ze stron nie miała zielonego pojęcia, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Co ciekawe, jeden z pilotów wymyślił dla tych obiektów własną nazwę – Foo Fighters. Mężczyzna inspirował się komiksem Smokey Stover, gdzie słowo Foo było po prostu taką żartobliwą wstawką. To słowo było idealne, ponieważ odzwierciedlało bezradność pilotów, kiedy spotykali na swojej drodze te enigmatyczne kule światła. Ringwald zebrał 14 oddzielnych incydentów pochodzących z grudnia 1944 roku i stycznia 1945, po czym wysłał oficjalny raport do dowództwa. Sprawa natychmiast powędrowała wyżej, trafiając prosto do naczelnego dowództwa sił ekspedycyjnych w Paryżu. Nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że ostatecznie nikt na absolutnie żadnym szczeblu tej wojskowej machiny nie potrafił wyjaśnić, czym były te niezidentyfikowane
obiekty latające. Co kluczowe, w tych incydentach obserwatorami byli piloci wojskowi, szkoleni specjalnie do tego, aby sprawnie identyfikować obiekty w powietrzu i składać precyzyjne raporty. Do końca wojny nikt nie był w stanie wyjaśnić tych zjawisk. Po wojnie, gdy alianci przejrzeli niemiecką dokumentację techniczną, nie znaleźli nic, co by pasowało do meldunków składanych przez ich pilotów. Aczkolwiek w 1957 roku do FBI trafia relacja Polaka Władysława Krasuskiego, byłego jeńca wojennego, który mieszkał wtedy w Detroit. Mężczyzna opisał, że w 1944 roku w pobliżu Gut-Art-Golsen, około 40 km na wschód od Berlina, widział coś, co nie wyglądało jak technologia z lat 40. Nie była to ani rakieta, ani samolot. Według jego opisu był to ogromny, okrągły pojazd. Miał ciemnoszare, górne i dolne sekcje, a po środku obiektu poruszał się element, który tworzył rozmycie jak śmigło. Krasuski zeznał, że był świadkiem, jak latający obiekt powoli uniósł się pionowo do góry, przesunął poziomo i zniknął za drzewami. Oczywiście nie ma możliwości, aby potwierdzić zeznania mężczyzny, ale jego relacje nie są jedynymi. Ale to już temat na osobny odcinek. Wojna. 24 czerwca 1947 roku pilot Kenneth Arnold w trakcie poszukiwań rozbitego samolotu wojskowego nad górą Rainier w stanie Waszyngton widzi 9 błyszczących obiektów lecących w formacji z zawrotną prędkością. Mężczyzna oszacował, że mogły poruszać się one z prędkością 2735 km na godzinę. Dodatkowo stwierdził, że żaden znany jemu samolot nie byłby w stanie wykonywać takich manewrów. Co ciekawe, kiedy Arnold rozmawiał z reporterem, powiedział, że ruch obiektów przypominał mu puszczanie kaczek na wodzie. Tylko że kamień zostałby zastąpiony spotkiem do filiżanki. Dziennikarz zinterpretował to po swojemu, uznając, że mężczyzna opisywał wygląd obiektu. Określenie przyjęło się i w ciągu kilku dni gazety w całych Stanach Zjednoczonych pisały o latających spotkach. W ciągu kolejnych tygodni wojsko zaczęło być zasypywane lawinowo nowymi zgłoszeniami o obserwacjach dziwnych obiektów na niebie. 3 dni przed Arnoldem, 21 czerwca na wyspie Maury w stanie Washington, Harold Dahl twierdził, że kiedy przebywał na swojej łodzi, był świadkiem, jak kilka okrągłych obiektów wyrzuciło z siebie metalowe odłamki, które zabiły mu psa i raniły syna. Co ciekawe, udało się odzyskać próbki tego materiału, które następnie trafiły do Freda Chrismana, a ten skontaktował się z wojskiem. Wywiad sił powietrznych USA wysłał na miejsce 2 oficerów, porucznika Franka Browna i kapitana Williama Davidsona, żeby zbadali sprawę. 1 sierpnia 1947 roku ich B-25 rozbija się krótko po starcie z bazy McCord. Obaj mężczyźni giną wraz z próbkami materiałów, które spłonęły na pokładzie. Oficjalna przyczyna to awaria silnika. Dahl kilka miesięcy później odwołuje całą historię, twierdząc, że był to jedynie żart. Sprawa zostaje zamknięta. Tymczasem w Roswell w stanie Nowy Meksyk rancher W.W. Brazel odnajduje na swojej farmie dziwny materiał. Metaliczne paski i cienką folię, coś czego nie potrafi nazwać. Major Jesse Marcel pojechał obejrzeć ten materiał. Tego samego dnia, 8 lipca, porucznik Walter Haut wydaje komunikat prasowy dla agencji. Treść mówi, że wojsko odzyskało fragmenty latającego spotka. Ta wypowiedź poszła do gazet, zanim ktokolwiek zdążył ją cofnąć. Kilka godzin później generał Roger Ramsey staje w bazie Fort Worth przed kamerami. Na stole za nim leżą folia i patyki, fragmenty balonu meteorologicznego, który rzekomo wywołał całe zamieszanie. I tutaj również sprawa zostaje zamknięta. Jesse Marcel, oficer wywiadu, który osobiście badał materiał na farmie w Roswell, powiedział w wywiadzie w 1978 roku, że szczątki pokazane przez generała Rameya na konferencji prasowej Fort Worth to nie był ten sam materiał, który zebrał z ziemi. Co ciekawe, pułkownik Dubois, szef sztabu Rameya, potwierdził wersję Marcela.
Ponad 30 lat po wydarzeniach w Roswell do Jesse'ego Marcela dociera Stanton Friedman, fizyk jądrowy, mocno zainteresowany tematyką niezidentyfikowanych obiektów latających. Rozmowa Friedmana z Marcelem w 1978 roku była katalizatorem, który sprawił, że temat Roswell wrócił do mainstreamu. Wywiady, wnioski o dostęp do tajnych dokumentów oraz seria publikacji, które sprawiły, że incydent w Roswell jest nieodłączną częścią całego uniwersum UFO. W 1948 roku siły powietrzne USA powołały projekt SIGN, pierwszą oficjalną jednostkę zajmującą się wyjaśnianiem obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Wywiady ze świadkami, formularze, raporty, numery spraw. Zjawisko, które przez wieki funkcjonowało jako omen czy plotka, miało zostać po raz pierwszy odpowiednio skatalogowane. 7 lipca fotograf amator William Rhodes sfotografował nad Phoenix obiekt w kształcie sierpa. Swoje negatywy oddał wojsku, a te trafiły do analizy w bazie Wright-Patterson i rozpłynęły się w powietrzu. Ten sposób działania będzie się regularnie powtarzał na przestrzeni kolejnych lat. 7 stycznia 1948 roku kapitan Thomas Mantell gonił niezidentyfikowany obiekt latający nad stanem Kentucky. Mężczyzna był weteranem II wojny światowej, odznaczonym pilotem, który latał podczas operacji w Normandii. Niestety, jego P-51 rozpadł się na kawałki na wysokości ponad 20 000 stóp. Oficjalna wersja brzmi, że Mantell ścigał balon stratosferyczny Skyhook, nie nałożył maski tlenowej i skończyło się to tragedią. W tamtym czasie Skyhook był tajnym programem, więc jego istnienie nie mogło zostać ujawnione. Nie było to jednak jedyne wytłumaczenie. Przez pewien czas opinia publiczna usłyszała, że mężczyzna gonił planetę Wenus. To wyjaśnienie zostało zaproponowane przez astronoma J. Allena Hyneka, który później je wycofał, twierdząc, że Wenus tego dnia nie była jednak wystarczająco jasna i widoczna. Pościg Mantella był pierwszym wypadkiem śmiertelnym, publicznie powiązanym z obserwacją UFO. W 1950 roku Frank Scully wydał książkę opisującą rozbity dysk w Aztec w Nowym Meksyku. Mężczyzna twierdził, że na pokładzie dysku znajdowały się ciała małych humanoidów. Jego główny informator, Silas Newton, był zawodowym hochsztaplerem sprzedającym urządzenia do wykrywania ropy, oparte rzekomo na pozaziemskiej technologii. FBI przeprowadziło dochodzenie i ustaliło, że Newton był zwykłym oszustem. Ten wzorzec będzie się również powtarzał przez kolejne dekady. W teczkach obok przypadków niewyjaśnionych będą znajdowały się sfabrykowane, całkowicie wymyślone obserwacje przez ludzi. A to sprawi, że temat niezidentyfikowanych obiektów latających przez kolejne dekady nie będzie traktowany poważnie. Zimna wojna. W lipcu 1952 roku radary nad Waszyngtonem zaczęły rejestrować nieznane obiekty w powietrzu. Działo się to przez kilka nocy z rzędu. Obiekty pojawiały się na ekranach radarów, wojsko wysyłało myśliwce, a obiekty znikały. Myśliwce wracały do bazy, a obiekty ponownie pojawiały się na niebie. CIA regularnie informowała o tym Biały Dom. Co ciekawe, statystycznie była to jedna z największych fal raportów związanych z UFO w historii Stanów Zjednoczonych. 29 lipca siły powietrzne USA zwołały konferencję prasową, tłumacząc, że za wszystkie te dziwne zjawiska odpowiedzialna była inwersja temperatury. Inwersja temperatury to zjawisko atmosferyczne, w którym ciepła warstwa powietrza zatrzymuje się nad zimną. W takich warunkach sygnały z radaru mogą być przekłamane, ponieważ zamiast od fizycznych konstrukcji odbijają się od warstw powietrza, tworząc na ekranie echo obiektów, których po prostu tam nie ma. Czy to wyjaśnienie było wystarczające, aby wytłumaczyć kilka nocnych obserwacji potwierdzonych jednocześnie przez co najmniej 2 niezależne radary oraz pilotów, którzy widzieli je na własne oczy? W tym samym roku kapitan Edward Ruppelt zaproponował nową nazwę dla latającego spotka, ponieważ ta nazwa kojarzyła się mu bardziej z tabloidami niż z fachowym określeniem dla tego fenomenu. W zamian Ruppelt zaproponował nazwę Unidentified Flying Object UFO. W marcu 1952 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych uruchomiły projekt Blue Book. Centralny program do zbierania,
analizowania i klasyfikowania zgłoszeń nieznanych obiektów latających. Większość przypadków była standardowo kwalifikowana jako samolot, balon, zjawisko meteorologiczne, błąd w obserwacji, czasami jako brak danych, albo w ostateczności jako niezidentyfikowane. W styczniu 1953 roku CIA zwołała panel naukowców, znany jako Robertson Panel. Formalnie chodziło o ocenę zagrożenia. Nieformalnie chciano ustalić, czy fala raportów może przeciążyć systemy wczesnego ostrzegania, wywołać panikę albo stać się narzędziem sowieckiej propagandy. Panel stwierdził, że UFO jako takie nie są zagrożeniem, ale fala raportów już tak. Należy ją zredukować poprzez edukację i demistyfikację. Nikogo nie interesowało, co zrobić z przypadkami, których członkowie panelu nie potrafili wyjaśnić. Późniejsze dokumenty archiwalne pokazują, że program Blue Book był mniej programem badawczym, a bardziej systemem zarządzania zgłoszeniami i opinią publiczną. Robertson Panel jawnie rekomendował strategię demistyfikacji, a nie badania. Program był zorganizowany w taki sposób, żeby zamknąć sprawy, a nie żeby w nich dłubać. Po zamknięciu projektu w grudniu 1969 roku w kategorii niezidentyfikowane pozostało 701 przypadków spośród 12 618 rozpatrzonych. Jest to więc ponad 5% wszystkich zgłoszeń, których nikt nie był w stanie nigdy wyjaśnić. Nawet sam J. Allen Hynek, który przez 2 dekady był konsultantem naukowym w projekcie Blue Book. Co interesujące, Hynek, kiedy dołączał do projektu, był mocnym sceptykiem. Uważał, że sam temat UFO jest mało poważny. Ale im więcej raportów badał, tym bardziej przekonywał się, że zjawisko niezidentyfikowanych obiektów latających nie jest mrzonką i coś naprawdę jest na rzeczy. A to sprawiło, że Hynek założył własną organizację badawczą i wprowadził klasyfikację Close Encounters, która stała się kultowa w popkulturze. W późniejszych latach CIA przyznało, że niektóre obserwacje UFO z tamtego okresu były tajnymi lotami samolotów U-2, a potem Oxcart i A-12, które latały na pułapach nieosiągalnych dla cywilnych i wojskowych jednostek. Piloci widzieli coś na ogromnej wysokości, czego nie potrafili zidentyfikować i zgłaszali to jako UFO. Według historii CIA te raporty trafiały właśnie do projektu Blue Book, ale prawdziwego wyjaśnienia nie można było podać, ponieważ wszystko było utajnione. W grudniu 1969 roku po raporcie Condona z Uniwersytetu Colorado i przeglądzie Narodowej Akademii Nauk Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zamknęły projekt Blue Book. Stwierdzono, że zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego nie istnieje i program można zamknąć. 6 lat przed tą decyzją, w lipcu 1963 roku na biurko prezydenta i Departamentu Stanu trafia dokument datowany na 18 lipca. Tytuł brzmiał jak coś z literatury science fiction. Thoughts, Space, Alien, Race Question. Rozważania o rasach pozaziemskich. Jego treść jest intrygująca, ponieważ dokument zawiera chłodną analizę scenariusza odkrycia pozaziemskiej inteligencji. Zalecenia, co należałoby zrobić, gdyby pierwszy kontakt stał się faktem. W dokumencie możemy m.in. przeczytać, że jeśli cywilizacja pozaziemska potrafiłaby podróżować szybciej niż światło, należy z nią niezwłocznie negocjować, bo jej kontrola nad fundamentalnymi siłami natury byłaby niezaprzeczalna. W latach 60. obserwacje UFO nie miały wyłącznie miejsca na naszej planecie. W grudniu 1965 roku astronauci James Lovell i Frank Borman, przybywający na pokładzie Gemini 7, zgłosili obserwację obiektu poruszającego się tuż obok ich kapsuły. Lovell opisał 2 obiekty. Jeden z nich był im znany i był to człon rakiety, drugi nie. Zresztą to nie koniec, bo w lipcu 1969 roku podczas misji Apollo 11 w drodze na Księżyc załoga zaobserwowała obiekt na tyle wyraźnie, że Buzz Aldrin sięgnął po swój monokular. Astronauci rozważali, czy to SIFB, czyli człon rakiety Saturn V, który mógł lecieć w pobliżu, ale zarówno kształt, odległość, jak i natura obiektu były nietypowe. Odtajniony zapis odprawy technicznej z 31 lipca 1969 roku nie był w stanie wyjaśnić tej kwestii. W tym samym dokumencie pojawiają się też informacje o dziwnych błyskach światła wewnątrz kabiny oraz jasnym źródle światła obserwowanym w drodze powrotnej na Ziemię.
W najnowszym pakiecie odtajnionych materiałów przez administrację Trumpa pojawia się 5 zdjęć z misji Apollo 12 z listopada 1969 roku. Część z nich była już wcześniej dostępna, ale akta nadają im szerszy kontekst. Na każdym z nich widoczne są elementy opisane jako niezidentyfikowane światła wiszące nad powierzchnią Księżyca. Oficjalny opis nie dostarcza żadnych informacji na ich temat, ale sami spójrzcie na te obiekty. W tym samym pakiecie odtajnionych dokumentów znalazło się zdjęcie z misji Apollo 17 z grudnia 1972 roku. Na fotografii można dostrzec niezwykły księżycowy krajobraz, nad którym wiszą 3 punkty w trójkątnej formacji. Analiza rządu Stanów Zjednoczonych sugeruje, że mógł to być fizyczny obiekt. W 1973 roku załoga stacji badawczej Skylab zgłaszała dziwne błyski widziane w ciemności oraz jasny czerwony obiekt widoczny przez okno stacji. Był on jaśniejszy od planet, miał czerwonawy odcień, zmieniał jasność co około 10 sekund i poruszał się po orbicie bardzo podobnej do stacji badawczej Skylab. Astronauci prosili o jego identyfikację, ale nie otrzymali żadnego konkretnego wyjaśnienia. FLIR 1. – 1985 rok, 24 stycznia. Mieszkańcy okolic miasteczka Wewak w Papui Nowej Gwinei zgłaszali obserwacje szybkich, latających obiektów ze światłami. Sprawa była na tyle głośna, że zwołano publiczne spotkanie, w którym uczestniczył premier prowincji. W tym samym czasie pilot komercyjnych linii lotniczych Air Niugini, lecący nad Angoramem w Papui Nowej Gwinei, dostrzegł na radarze obiekt lecący tuż obok jego maszyny. Raport pilota trafił do ambasady Stanów Zjednoczonych w Port Moresby, a ta przesłała depeszę do Departamentu Stanu, który lakonicznie odpowiedział, że obiekty zaobserwowane przez pilota nie były amerykańskimi samolotami. 9 lat później, w 1994 roku, podobna historia rozegrała się nad Kazachstanem. Wysokość 41 000 stóp to strefa zarezerwowana dla lotnictwa cywilnego. Na tej wysokości nie ma ptaków, a balony stratosferyczne są rzadkością. Tym bardziej niezwykła wydaje się relacja pilota i 3 Amerykanów znajdujących się na pokładzie Boeinga 747. Mężczyźni opisali bardzo jasne światło, wykonujące szybkie manewry i zwroty pod kątem 90 stopni. Obiekt poruszał się w sposób, który według relacji pilota i pasażerów był niemożliwy dla znanych im maszyn. Z czym mieli więc do czynienia? Depesza ponownie trafiła do Departamentu Stanu, którego odpowiedź była uderzająco podobna do tej, która pojawiła się w związku z incydentem nad Papuą Nową Gwineą. 10 lat później, za sprawą nagrań marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, zjawisko UFO wejdzie na nowy, niespotykany dotąd poziom. Listopad 2004 roku. Pacyfik u wybrzeży Kalifornii. Okrętowa grupa uderzeniowa USS Nimitz prowadzi rutynowe ćwiczenia. Wszystko przebiega po ich myśli, aż do momentu, kiedy na ich radarach pojawiają się obiekty, które schodzą gwałtownie z bardzo dużej wysokości do poziomu morza i wiszą nad taflą wody. Dowódca eskadry myśliwców, komandor David Fravor, dostaje rozkaz, aby przeprowadzić rozpoznanie. Leci odrzutowcem FA-18. Kiedy dociera na miejsce, pod wodą dostrzega coś dużego, a w powietrzu nad tą ogromną masą wisi biały podłużny kształt, który nie przypomina mu niczego, co w przeszłości widział. Nie wyglądało to na technologię należącą do Stanów Zjednoczonych. Fravor próbował zejść niżej i przeciąć tor obiektu, ale ten zareagował, jakby przewidział jego ruch, przyspieszył i zniknął z pola widzenia pilota. Chwilę później kontroler z USS Princeton przekazał coś jeszcze dziwniejszego. Radar na okręcie ponownie wykrył obiekt dokładnie w miejscu, do którego piloci mieli wrócić po wykonaniu swojego zadania. To był ich wcześniej ustalony punkt, znany tylko przez załogę misji. Według relacji Fravora obiekt miał pokonać około 100 km w mniej niż minutę, czyli przypuszczalnie poruszał się z prędkością 5800 km na godzinę. Takie prędkości są dla nas osiągalne, tylko że ta maszyna, czymkolwiek była, posiadała napęd, którego Fravor nie był w stanie zidentyfikować. Około godzinę później w powietrze wzbija się kolejny samolot. Pilotuje go Chad Underwood, który rejestruje obiekt systemem AD-FLIR, czyli kamerą na podczerwień. I tak powstaje nagranie
Fleer One, które staje się jednym z pierwszych, które zostanie w 2019 roku potwierdzone przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych jako prawdziwe. Co ciekawe, nagranie krążyło w sieci od lat, ale większość osób uznawała, że to zwykły fake. Na szczęście istnieją osoby takie jak George Knapp, dziennikarz śledczy z Las Vegas, który przez lata dokumentował przypadki i zbierał świadectwa, nie bojąc się łatki, którą często przypina się ludziom zajmującym się tematem UFO. Bez jego pracy prawdopodobnie nigdy nie usłyszelibyśmy o Bobie Lazarze czy o radzieckich aktach UFO. Na zbrojonej betonowej powierzchni, pod którą ukryte są słowa ujawnienie prawdy o UFO, pojawiają się pierwsze mikroskopijne pęknięcia. Przełom. Portoryko, 26 kwietnia 2013 roku. Rządowy samolot CBP prowadzi rutynowy lot nocny. Pokładowa kamera na podczerwień automatycznie rejestruje obraz, a na nagraniu pojawia się obiekt, który szybko przelatuje nad wybrzeżem. Następnie wygląda, jakby zanurzał się w wodzie i znikał. Tylko że po chwili pojawia się ponownie, tym razem jako dwa osobne obiekty. To nie jest relacja pilota, tylko zapis, który ciężko jest wyjaśnić. Nagranie zostało utajnione. Dopiero kilka lat później wyciekło do sieci i trafiło do niezależnych analityków. AARO, czyli Oficjalne Biuro Pentagonu do spraw niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, w skrócie UAP, ta nazwa zastąpiła UFO, oceniło, że na nagraniu widać dwa obiekty lecące blisko siebie, a nie jeden rozdzielający się. Spekuluje się, że były to albo lampiony, albo balony. SCU, niezależna organizacja analityków zajmujących się zjawiskiem UAP, przeprowadziła własną analizę, według której parametry lotu, prędkość i trajektoria zejścia nad wodę nie są zgodne z ruchem lampionów czy balonów. Dwa różne zespoły analityków to samo nagranie i różniące się wnioski. W październiku 2017 roku kamera termowizyjna na aerostacie ochronnym przy bazie Al-Takadum w Iraku przez 17 minut nagrywała coś naprawdę dziwnego. To nagranie trafiło później do obiegu pod nazwą Jellyfish, czyli meduza. Widać na nim nieregularny, poruszający się kształt ze zwisającymi elementami, które pozostają w miejscu. AARO oceniło, że był to klaster częściowo nadmuchanych balonów. Niezależni analitycy, którzy przeanalizowali nagranie po jego wycieku, wskazywali, że charakterystyka termiczna obiektu nie jest zgodna z balonami. Krążyły również hipotezy, że być może jest to część tajnej technologii rozpoznawczej któregoś ze światowych mocarstw. W 2015 roku piloci marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych podczas ćwiczeń nad Atlantykiem wielokrotnie zgłaszali obserwacje nieznanych obiektów. Dwa z tych spotkań zostały zarejestrowane kamerami termowizyjnymi. Pierwsze nagranie, znane jako gimbal, pokazuje jasny obiekt uchwycony przez kamerę na podczerwień. W pewnym momencie obiekt zaczyna wyglądać, jakby obracał się wokół własnej osi. I jasne, sceptycy uważają, że obiekt nie obracał się, tylko obraz w kamerze został zniekształcony przez optykę, stabilizację i pracę głowicy. Nawet jeśli to prawda, to nikt nie kwestionuje, że coś rzeczywiście znajdowało się na niebie. Drugie nagranie pod tytułem Go Fast wygląda jeszcze bardziej dynamicznie, ponieważ widać na nim małą kulę, która sprawia wrażenie, jakby pędziła z niezwykłą prędkością tuż nad powierzchnią oceanu. W tym przypadku pojawiają się również kontrowersje, ponieważ niektórzy twierdzą, że obiekt nie musiał poruszać się w niezwykły sposób. To szybki ruch samolotu, odległość i perspektywa mogły stworzyć mylne wrażenie, że obiekt porusza się niesamowicie szybko. W grudniu 2017 roku New York Times opublikował artykuł opisujący tajny program Pentagonu, który zajmuje się badaniem UAP. Razem z artykułem ukazały się dwa nagrania – Gimbal i Fleer One. Temat trafił na pierwsze strony gazet. Artykuł był dziełem pracy kilku dziennikarzy. Wśród nich była Leslie Kean, autorka, która od lat zbierała świadectwa pilotów, generałów i urzędników gotowych mówić otwarcie o zjawisku niezidentyfikowanych obiektów latających. Dziennikarka otrzymała wsparcie Christophera Mellona, byłego zastępcy sekretarza obrony do spraw wywiadu. Człowieka, który od środka argumentował, że UAP to nie kwestia spekulacji, ale realny problem, który Pentagon zdaje się ignorować.
27 kwietnia 2020 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wydał oficjalne oświadczenie i opublikował 3 nagrania: FLIR One, Gimbal oraz Go Fast. Oficjalnie potwierdzili, że nagrania są autentyczne. Nie powiedzieli, czym są te niezidentyfikowane obiekty, ale potwierdzili, że istnieją na niebie rzeczy, których pochodzenia nikt nie jest w stanie wyjaśnić. UAP. Nazwa UFO funkcjonowała w świecie przez ponad 70 lat. Do momentu, aż w 2022 roku Kongres zmienił oficjalną nazwę na UAP. To zjawisko z obiektu stało się anomalią. Równocześnie zamiast projektu Blue Book powstało AARO. Ale żadna z tych zmian nie miała realnego wpływu na dyskusję związaną z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Zmiana była kosmetyczna, ale sugerowała, że te niewyjaśnione zjawiska były obserwowane zarówno w powietrzu, jak i pod wodą. Kongres zażądał od wojska systematycznego raportowania wszystkich przypadków i powołał AARO, czyli All Domain Anomaly Resolution Office, jako centralną jednostkę analityczną. 8 maja 2026 roku administracja Trumpa opublikowała archiwum Pursue Release 01. Jest to kilka gigabajtów nagrań z sensorów, raportów z misji oraz dokumentacji, która została niestety częściowo zredagowana. Archiwum nie dostarcza żadnych odpowiedzi, ale prowokuje, aby zadawać jeszcze więcej pytań. Materiały dokumentują obserwacje z różnych lat, z których część sięga ponad dekadę wstecz. Wśród plików znalazło się nagranie datowane na 2013 rok z Bliskiego Wschodu, skatalogowane jako DVI-DS 1006088. Na obrazie w podczerwieni widać obiekt o 8-ramiennym kształcie z kolcami rozchodzącymi się na boki. CENTCOM wrzucił nagranie do bazy AARO, a osoba, która zgłosiła incydent, nie zostawiła po sobie ani pisemnego, ani ustnego opisu tego zdarzenia. Patrzysz na to i zastanawiasz się, co to może być. Gwiazda, krzyż celtycki, cherubin z proroctwa Ezekiela. Obraz jest mocny i porusza wyobraźnię, tylko że nagranie nie zostało uchwycone zwykłą kamerą. To termowizja. A sensor podczerwieni nie rejestruje świata w sposób, jaki widzi go ludzkie oko lub kamera. On widzi temperaturę, a dokładniej widzi kontrast cieplny między tłem a źródłem ciepła. Wszystko, co widzisz na nagraniu, przeszło wcześniej przez optykę, przez układ, przesłon, przez algorytmy przetwarzania, przez kompresję. Każda z tych warstw może deformować prawdziwy wygląd tego obiektu. Znany obalacz mitów Mick West wskazał, że kształt został rozpoznany jako artefakt kamery już 2 lata wcześniej w jednym z dochodzeń na jego stronie Metabank i że 8-ramienna forma to kolce dyfrakcyjne, czyli zjawisko optyczne, w którym jasny obiekt, przechodząc przez układ soczewek i przesłon, zostaje rozbity na charakterystyczne promienie. West uważa, że ten obiekt to tak naprawdę flara ze spadochronem, który według niego jest widoczny przez ułamek sekundy na nagraniu. I tu pojawia się opinia Billiego Kryzaka, który prowadzi profil ProPixel na X, gdzie zajmuje się analizą obrazu. Co ciekawe, Billy wyciąga te same wnioski co West, ale nie jest przekonany, że na nagraniu widać zwykłą flarę. Kryzak uważa, że skoro sensor został przeciążony tak mocno, że zaczął produkować 8-ramienną gwiazdę z kolcami o nierównej długości, to źródło ciepła musiało być niezwykle gorące. Na tyle gorące, że wojskowa kamera nie była w stanie nawet oddać jego prawdziwego kształtu. W październiku 2023 roku nad Morzem Egejskim sensory wojskowe zarejestrowały obiekt lecący nad wodą z prędkością niemal 130 km na godzinę. Obiekt wykonywał zakręty pod kątem 90 stopni, utrzymując prędkość, nie zmiękczając trajektorii, zmieniał kierunki. Na drugim klipie z tego samego obszaru możemy zobaczyć okrągły obiekt poruszający się nisko nad wodą w kierunku lądu. Kontakt z obiektem urywa się w momencie, gdy zlewa się wizualnie z tłem. W styczniu 2024 roku ponownie nad Morzem Egejskim wojskowy sensor zarejestrował poruszający się obiekt. Tym razem zwrócono uwagę na jego wygląd, ponieważ miał kształt diamentu z wypustką. Kiedy operator przełączał się na kamerę optyczną, obiekt był niewidoczny. Różne systemy podawały sprzeczne wyniki.
Spekuluje się, że obiekt mógł emitować lub odbijać wyłącznie podczerwień, przez co pozostawał całkowicie niewidzialny dla ludzkiego oka i zwykłych kamer. W 2023 roku w zachodniej części Stanów Zjednoczonych 7 pracowników federalnych złożyło serię raportów, których nie dało się umieścić w żadnej standardowej kategorii. W oficjalnych aktach to zdarzenie nazwano Western US Event. W tym przypadku nie było żadnych nagrań, a jedynie relacje pracowników federalnych, którzy dbali o przestrzeganie odpowiednich procedur raportowania. Ich relacje są wyjątkowo lakoniczne, tak jakby agenci byli już przyzwyczajeni do tego typu obserwacji. Mężczyźni opisali, że cały incydent rozegrał się na przestrzeni 2 dni. Federalni widzieli duże świecące sfery, z których miały wyłaniać się mniejsze, czerwone obiekty. Niektórzy opisywali duże ogniste kule lub ciemną formę, która przypominała gigantyczny, częściowo przeźroczysty latawiec, zawieszony nieruchomo w powietrzu. Rok 2024. Trwa misja, w której udział bierze AC-130, samolot, który jest jednym z najlepiej wyposażonych w całej Armii Stanów Zjednoczonych. Wszystkie systemy pracują w trybie bojowym, śledząc wszystko dookoła. Załoga namierza swój cel i odpala pocisk AGM-176 Griffin. Tuż po wystrzale kamery pokładowe rejestrują coś nieoczekiwanego. W kadrze pojawia się nieznany, niezwykle szybki obiekt. Aktualnie niestety nie mamy dostępu do nagrania, na którym uwieczniono ten incydent, więc jakakolwiek głębsza analiza jest bezcelowa. W udostępnionym archiwum odnajdziemy też raport sporządzony przez wysokiego rangą urzędnika, w którym opisał incydent z ekstremalnie gorącą kulą, za którą w pościg ruszył wojskowy śmigłowiec. W tym samym raporcie możemy przeczytać o formacji 4-5 sfer, które najpierw lecą razem, a kiedy wojsko do nich dociera, rozdzielają się, a następnie zaczynają podążać za śmigłowcem. Takich relacji i nagrań w aktach jest wiele. W 2020 roku uwieczniono okrągły i chłodny obiekt, poruszający się z prędkością niemal 500 km na godzinę, który wykonuje nagłe zwroty. Z tej samej okolicy inny obiekt wisi nad wodą, a kontakt z nim urywa się, gdy sensor zmienia tryb obserwacji. Ostatecznie dokumenty udostępnione przez administrację Trumpa nie są żadną rewolucją. Wielu z nas spekuluje, że jest to próba odwrócenia uwagi od tematów geopolitycznych, skandali i tego, co dzieje się na amerykańskim podwórku. Osobiście niezbyt mnie to interesuje. Dla mnie te odtajnione dokumenty są kolejnym, małym krokiem do wyjaśnienia, z czym właściwie mamy do czynienia. Bo na tym etapie chyba zgodzisz się ze mną, że fenomen jest prawdziwy. Że niezidentyfikowane obiekty latające regularnie pojawiają się na naszych niebach i że nie dotyczy to tylko i wyłącznie Ameryki i Amerykanów. W opisie odcinka załączam link do wszystkich udostępnionych akt i nagrań, ponieważ do odcinka wybrałem tylko te, które zwróciły moją uwagę. Dzięki za oglądanie, subskrybowanie, no i lajkowanie. Szczególne podziękowania dla osób wspierających, które dzielą się ze mną swoim ciężko zarobionym hajsem. Wielkie dzięki.